Cześć Bartek. Wreszcie jesteście. Co robimy dzisiaj? Jedziemy daleką drogę, dlatego chciałem, żebyście byli w miarę punktualnie, no bo kawałek drogi przed nami. Jedziemy daleko na wschód. Szczegóły na miejscu, więc na razie zapraszam do auta i jedziemy po prostu. No, oni się dowiedzą dopiero po drodze, a my jedziemy pod granicę polsko-ukraińską na Roztocze. Także będzie się działo. Do zobaczenia. Po całym dniu jazdy docieracze trafiają na Roztocze, do wsi Radrusz, która znajduje się gdzieś pomiędzy Przemyślem i Rzeszowem. Roztocze to piękne widoki, szumiące wodospady i pomnik chrząszcza w Szczebrzeszynie. Ale docieracze przyjechali tu przede wszystkim dosiąść konie mechaniczne. McCormicki, Artur. Panie. X7, X8. ...300 koni i 220 koni. Który bierze który? No ja tam się w ogóle nie pytam nikogo, ja siadam tego dużego biorę. Ej, a jakiś trzeci jest? No a ja? Tobie zostaje mniejszy, 220, ale i tak się będziemy zamieniać pewnie, więc nie ma problemu. Jest moc, panie, w tym ciągniku. Co robimy tymi kolosami? Pomacaliście już trochę? Ale za mało. Ja się domyślam, będzie okazja na więcej. Tam, gdzie jedziemy na pierwsze zadanie, jest jakieś 15 km drogi, więc będzie okazja, żebyście się pobawili guzikami po drodze. Trzeba się trochę z tym sprzętem wyczuć, no zobaczymy, jak on pójdzie podjeżdżanie. Najpierw trzeba ruszyć. No trzeba ruszyć. A jak? Pit stop zajął trochę dłużej niż w Formule 1, ale ostatecznie się udało. Pierwsze zadanie docieraczy w tym programie wymagało drobnych przygotowań. Producent McCormicków przyznaje, że jego ciągniki świetnie nadają się do transportu, więc właśnie to postanowiliśmy sprawdzić w pierwszej kolejności. Każdy wziął przyczepę o ładowności 20 ton i dzielna trójka wyjechała krętymi drogami Roztocza na miejsce oddalone od gospodarstwa o 15 km. Jazda z pustymi przyczepami nie sprawiała większego problemu, choć droga była miejscami wąska i do tego stroma. W końcu dotarli na miejsce, o którym wiedzą tylko najstarsi miejscowi górale i oczywiście Bartek. Jak tam? Jak się jechało po tej górce? 50 wyciągałem momentami. No ale chyba na płaskim. No nie, pod góry nie dawał rady, słuchaj, ale na takie góry, no to daj spokój, no. 20, ale z pustą przyczepą, nie? A co, jak tutaj wrócimy, widzę, tutaj jest jakieś wyrobisko. No, Chyba coś... ładujemy do pełna, panowie.
Kamieniołom Brusno już od XVI wieku dostarcza piaskowca i wapienia. Robiono z nich żarna i kamienie młyńskie, później nagrobki i rzeźby ludowe. Teraz kamieniołom jest źródłem wapna węglanowego. Dla docieraczy będzie to kawał ciężkiego kamienia do przewiezienia. Zadanie pierwsze to przewieźć ładunek na 2-kilometrowej trasie i bezpiecznie wrócić na miejsce załadunku. Pierwszy wyjechał Piotr. Jedziemy mniejszym McCormickiem X7 624, silnik FPT o pojemności 6,7 litra i mocy znamionowej 220 koni mechanicznych, maksymalnie ma 240 koni mechanicznych. Tu już jest Stage 5. To tyle może o silniku, a o przekładni, oprócz tego, że jest bezstopniowa. Tak, przekładnia hydromechaniczna marki ZF, tutaj zaadaptowana. Mamy 4 zakresy, które sobie działają gdzieś tam poza wiedzą operatora. Są to takie mechaniczne przełożenia. W tej przekładni są 4 prędkości, które pozwalają na przeniesienie mocy tylko mechaniczne, bezpośrednie mechaniczne. Tam nie mamy żadnych strat mocy, żadnego przeniesienia przez hydrostat. No ale pomiędzy tymi prędkościami jednak działa hydrostat, żeby zapewnić nam tą płynność przyspieszania od 40 metrów na godzinę Tak, do 50 km na godzinę. Takie prędkości możemy tutaj rozwijać. Mamy 4 zakresy takie pod użytkownika. 4 jest, nie ma możliwości jego zmiany, jest to prędkość maksymalna możliwa do osiągnięcia, ale mamy 1, 2, 3 programowalne. Na jedynce, gdy ustawimy 14 km na godzinę, możemy się rozpędzać tylko do tej prędkości. Teraz mam właśnie pierwszy zakres, depczę mu na maksa i nie ma szans, żeby przekroczył mi 14 km na godzinę. To też jest fajne, bo ta prędkość się rozkłada pod pedałem przyspieszenia tak, że można sobie łagodnie dozować tą prędkość. W pozycji 4 bardzo to gwałtownie działa i trzeba naprawdę to wyczuć, żeby to płynnie tym jeździć. Mamy tryb auto i oczywiście w stosunku do obciążenia przekładnia dostosowuje obroty. Jak ma ciężko, to piłuje wysoko, jak ma lekko, no to ma lekko. Ale trzeba powiedzieć, że ten tryb auto jest w momencie, kiedy cofnięty jest gaz ręczny Tak, do gaz do musi tyłu. być cofnięty do tyłu, on musi sam panować nad gazem. Jeżeli mu tutaj ustawimy w gazie ręcznym już jakąś tam swoją wartość, to on tą wartość będzie trzymał, nie będzie jej regulował. Dokładnie. Możemy włączyć wałek, chociaż tutaj do wałka podobno też jest tryb osobny, ale myślę, że tak można też spokojnie pracować. Tak, i wtedy prędkość sterujesz prędkością pedałem gazu, Tak, wtedy a tylko... obroty są stałe. Tak, jest tutaj też możliwość ustawienia sobie w ustawieniach przekładni, żeby ten pedał przyspieszenia stał się takim standardowym pedałem obrotu silnika, Tak. ale wtedy musimy już dozować prędkość sobie joystickiem. Co ciekawe, można też wyłączyć ten joystick, że on nie będzie aktywny, tak? Tak, nie I będzie wtedy- aktywny i w ogóle puszczam i mogę sobie jechać na joysticku, teraz w trybie automatycznym też. Tak. Tylko nie mam napędu, jest góra i mi grzebie. No Włączę mamy, napęd. na przyczepie mamy ile? Prawie około 15 ton, tak jak szacował tutaj operator. Pan z fadromem mówi, mówi 5 ton na wózce powinno być, także wam rzucę 3. Wierzymy, że tak jest, bo ciągnik też jest tutaj dosyć spora górka i ciągnik odczuwa to. Tak, grzebie, Ale tutaj idzie, 8300, ale idzie. 8300 wysyłkowa masa tego ciągnika. Bo tutaj chodzi głównie o masę w tej chwili, bo on grzebie, bo jest tak. lekki, tak, jest stroma góra, ale siły no to tutaj nie brakuje. Piotrze, jeszcze oprócz sprzęgła i hamulców jest jeszcze taki tutaj przycisk nożny pomiędzy nimi. Ja myślałem, że to jest do regulacji kierownicy. Ale co to jest, powiedz? To jest taki, no można to nazwać retarderem, jak w ciężarówkach, samochodach ciężarowych, gdy zjeżdżamy z góry, możemy zdusić silnik, jakby jego układ wydechowy, po to, by Dokładnie. obroty po prostu nie wzrastały, żeby trzymać ten ciągnik przy danej hamować prędkości, żeby hamować silnikiem. tak. Hamować silnikiem za To myślę, pomocą. że bardzo fajne do transportu, szczególnie na gdzieś jakichś górskich terenach. Bardzo fajne. Mały McCormick sprawił się dzielnie, dzięki czemu Piotr zwrócił ładunek bez straty najmniejszego nawet kamyczka. Teraz brzemię konia pociągowego wziął na siebie Artur. Teraz jedziemy, nazwijmy go moim, tak, bo jest większy. 300 koni mocy
znamionowej 310 maksymalnej, przy czym ta sama pojemność 6,7 litra, ta sama marka, czyli w zasadzie jest inna mapa wgrana. Przekładnia jest też VT Drive, więc myślę, że to już... No ale tutaj jest ogólnie cięższy ciągnik. To Jest cięższy. gabaryt inny. Ma około 11 ton mocy, przepraszam, nie mocy, tylko Tej masy wysyłkowej, tak? ma 11 ton masy wysyłkowej, tak? Plus tam płyn eksploatacyjny trochę więcej, natomiast widać ten gabaryt, widać, że jest wysoki. Ja nie mam tutaj tych programowalnych przycisków, które ty miałeś, ja mam już na stałe. Tutaj jest jedna sekcja hydrauliczna obsługiwana, sekwencja uwrociowa, tempomat, ale jest tylko jeden do prędkości i jeden do obrotów. Po odstawieniu ładunku bez żadnych strat i wyczyszczeniu przyczep, przyszedł czas na docieranie McCormicków w polu. Chłopaki dostali do dyspozycji 2 pługi i chyżo wzięli się do pracy. Za kierownicą usiadł tym razem Bartek. Sprawdzał, jak szybko da się jechać tym ciągnikiem, zachowując właściwą głębokość pracy. Jedziemy sobie McCormickiem X7 624, czyli 220 koni, za nami pług Kverneland 6-skibowy. Razem szerokość robocza tego zestawu to 3 metry. I tutaj dosyć ciężka ziemia, ale przyzwoicie sobie radzi. W tej chwili mamy prędkość orki 9 km na godzinę. Ustawimy sobie tempomat. Bardzo ciekawa, fajna opcja tutaj przy tej prędkości. Bardzo dobrze, to jest ciężka ziemia, ale bardzo dobrze te skiby przy tej prędkości rozdrabniają tą ziemię, także nie ma tutaj tak zwanej ostrej skiby na polu. Bardzo dobrą robotę robi ten zestaw. Halo, halo, duży McCormick, jak wam idzie z tym pługiem dutowym? Tymczasem w dużym McCormicku w jednej kabinie musieli zmieścić się Piotr i Artur. Oni z kolei sprawdzali, jak głęboko mogą zanurzyć swój pług przy zachowaniu takiej samej prędkości. Dobrze, Piotr, dzisiaj pracujemy w polu X8. Z czym z tyłu? Pług dutowy Unii, 4-metrowy, 7 łap. Tak. I generalnie tutaj akurat podnosimy udźwig 12 ton. Hydraulika w tej wersji ma wydajność 220 litrów, ale w standardzie ma 160. 160. Tak, i przepływ na wyjściach jest ograniczony przez średnicę pewnie, czy Tak. po prostu technologiczne wykonanie tych wyjść. 140 litrów na jedno wyjście może być przekazywane na minutę. Maksymalnie, tak. Tak, ale ogólnie 200 ponad litrów możemy tą pompą tutaj zasilać. Co, prowadzi nas Topcon, mamy ustawione prowadzenie, oczywiście troszeczkę mniej jak 4 metry, bo zakładu trochę musi być, to prawda RTK, no ale ten przejazd przy przejeździe, żeby był dokładny. Monitor duży, parametry aktualne widzimy, przekładnia na drugim zakresie, ustawione 10 km na godzinę. Chcecie zobaczyć, jak ciągnik jedzie bez napędu? Już to próbowałem poza kamerą. Stoimy. No i zaczynamy grzebać. Totalnie ciągnik się zatrzymuje. Mieli kołami, tak. Zatrzymuje się i koniec. Jak się ustawi, wiesz, 6 skib, 220 koni, no on się nie męczy za bardzo, nie? Tam nawet i 12-13 idzie jechać i... Okej, a tu jest ciężka ziemia, sam Tak, w tej widziałeś. części tutaj, my po pługu zwłaszcza poznaliśmy, że w tej części
normalnie idzie 10, a tu momentami nawet do 8 schodził, no i mielenie kół, także prędkość to tak naprawdę sporo spada. Ale powiem tobie, że nawet przy tych 10 prędkości to na tyle to jest szybko, ziemia jest mokra, ale ładnie te skiby rozkruszą przy tej prędkości. Ta wierzchnia warstwa teraz jest zmoczona i robi się taka miazga. Bo niestety pada deszcz. Na szczęście docieracze nie są z cukru i pracować mogą w każdych warunkach. Słuchajcie, emocji jest trochę jeszcze za mało, więc wpadli chłopaki na głupi pomysł, żeby się przeciągać tymi ciągnikami. Z racji tego, że Bartek jest cięższy, dostał lżejszy ciągnik, a Piotr jest lżejszy, więc ciągnik ma trochę cięższy i sprawdzimy, kto w tej rywalizacji wygra. A tradycyjnie ten, kto przegra, myje maszyny. Teoria o masie ciągników i docieraczy była dosyć pokrętna i naciągana, ale efektów w tej rywalizacji nie brakowało. Czego nie zrobiła moc ciągników, to zrobił deszcz i rozmoczona ziemia. A wynik był raczej nietrudny do przewidzenia. 2, 1, go! Nie ma goś szans, jednak masa robi swoje. Tutaj 11 ton, a tam 8300 wysyłkowa. Po 2 dniach zmagań McCormicki były już odpowiednio dotarte i brudne. No co, chyba wszystko jasne, kto wygrał, to przegrał przeciąganie liny, tak? Ja nie, poproszę o informację. The winner is Piotr! No Bartek, niestety musisz mieć. Ja już sobie wyobrażam Bartka po raz kolejny z tą szmatą i wiadrem w ręku od początku tego materiału, także no nie mogło być inaczej. Po pierwsze miałem to szans, bo zobacz jaka jest pogoda, a po drugie tego się teraz tak nie robi. Ja już też wyciągnąłem wnioski z poprzedniej sytuacji, więc teraz to Masz większe wiadro i większą szmatę. załatwimy to trochę inaczej. Kombinuję. Bartek mówi. No i wszystko jasne. Spryt, inteligencja czy słabość i lenistwo. Nieważne z jakich powodów, ale Bartek wezwał do pomocy fachowców. Panowie, witam. Jesteśmy. Słuchajcie, zaprosiłem specjalistów, żeby po prostu tu zrobili porządek z tymi ciągnikami. To są dwaj panowie z firmy Hyperion. Hyperin. No, Hyperin. I panowie przywieźli super myjki do mycia. Tak, możecie nimi wymyć, bo my nie myjemy. Jak nie myjecie? No, my jesteśmy tylko producentem środków do mycia maszyn Dobra, rolniczych. producenci środków do mycia i oni nam to wszystko fajnie umyją, nie? Nie, no to sobie wymyjecie sami. Mamy myjki, mamy wszystko, także można zakasać rękawy i... Czy jednak sami, ale to, słuchajcie, to proponuję tak, no jest ciągniki są dwa, jest nas tu dosyć, to może zrobimy dwie drużyny. Docieracze umyją jeden, a Hyperin umyje drugi. No jasne. Przyjmujecie challenge? Okej. Kto przegrał? Kto przegrał? No ja, ale no chyba nie zostawicie kolegi w potrzebie. Ej, no nie bądźcie tacy. rywalizacja my to Nie lubimy. bądźcie tacy. No dobra, ale nas jest trzech, a ich jest dwóch i co z tym zrobisz? A to spokojnie, nie martwcie się. Nas też jest trzech, tak Krzyś? Tak jest. Tak? Mamy ze sobą Krzysia. Oto przed Wami Krzysztof z Hyperina. Z twarzy podobny zupełnie do nikogo. Skoro każda z ekip ma te same szanse, mogą przystąpić do ostatniej w tym programie rywalizacji. W czasie, kiedy docieracze testowali środki do mycia, specjaliści zabrali się do roboty. Wprawdzie w tych warunkach ubłociliśmy się bardziej niż na polu, ale efekt jest pierwsza klasa, więc myślę, że daliśmy radę i chyba wygraliśmy tę rywalizację, prawda? No panowie, podsumujmy. Po pierwsze, do podejścia do mycia BHP, czyli okularki na oczy, wiadomo. Myjka ciśnieniowa, zawsze możemy trafić na jakiś kąt, trafi w oko. Ja mam. Tak, to tu jest na plus. Po drugie, strój, żeby zabezpieczyć swoje ciuchy. Jak widać, strój się przydaje.
Kolejna rzecz, myliśmy środkami, panowie wybrali środek pianowy, myśmy wybrali środek nasz Heparin Agri nakładany opryskiwaczem ciśnieniowym, czy w tym wypadku nakładany naszym aparatem Trans. Dlaczego środki, dlaczego używamy środków do mycia? Samą wodą, panowie, nie da się umyć. Dlaczego? Po pierwsze, środki ekologiczne powinny być do używania w gospodarstwie. Po drugie, powinny działać, powinny zmywać. Powodują to, że jest większa ekonomia, jest mniejsze zużycie wody, no i brud szybciej nam schodzi. Kolejna rzecz, którą ja tutaj zauważyłem, jeszcze nakładanie piany Wam poszło, ale zmywanie myjemy zawsze od dołu, a nie od góry maszyny. Dlaczego? Dlatego, że myjąc od góry, zmywamy cały środek z maszyny i po prostu pod koniec mycia na dole myjemy już samą wodą. Także mycie zawsze od dołu do góry maszyny. I wtedy mamy pewność, że cały czas myjemy środkiem. Trochę błędów popełniliśmy. No to co, to kto wygrał? Panowie, ja mam taką myśl. Może Wy docierajcie, a my zajmiemy się myciem. W tym miejscu programu zawsze mówiliśmy wam o cenach maszyn, które testujemy, ale tym razem o nich nie powiemy, bo ich od producenta i dealera nie otrzymaliśmy, dlatego sami musicie zapytać o to, ile te egzemplarze kosztują. Naklejaliśmy również naklejki docieraczy, których akurat dzisiaj zapomnieliśmy, no i niestety ich nie nakleimy. Trudno. W takim razie ja powiem parę słów o tych ciągnikach. Podsumowując, podobało mi się zgranie silnika z przekładnią bezstopniową i to zarówno w transporcie, w kamieniołomach, jak i na polu podczas zabiegów polowych. Na plus na pewno także konstrukcja ramowa tego ciągnika, amortyzacja kabiny i przedniej osi regulowana. Natomiast ma też swoje mankamenty. Na przykład mi trochę nie podobało się to, że jest elektryczna regulacja kierownicy, która po wyłączeniu stacyjki niestety już się blokuje i nic z tym się nie zrobi. Rzeczywiście rozwiązanie kierownicy mogło być w sumie prostsze i po co ta elektryka, ale jest. Jeżeli zostanie to poprawione, to będzie to oczywiście dobrze działać. Amortyzacje działają super. Dodatkowo kabina może być regulowana w 3 poziomach sprawności, czyli może być taki tryb miękki, bardziej średni, twardszy, czyli tutaj między transportem a pracami polowymi chętnie bym tutaj pewnie, mając taki ciągnik, zmieniał sobie to. Prędkość maksymalna 50 na godzinę. Rozpędza się żwawo. Myślę, tutaj to przekładnia gra główną rolę i po prostu sympatycznie się tym ciągnikiem jeździ, pracuje. Jesteśmy na Podkarpaciu, teren już lekko górzysty i mi trochę przeszkadzało wczoraj w transporcie z przyczepą pod górkę. Słychać jednak było w kabinie trochę więcej hałasu, skrzynia miała wysiłek większy i trochę to był lekki dyskomfort dla kierowcy, ale to z tych rzeczy na minus. Skrzynia bez biegów, więc myślę, tutaj ten komfort jednak przeważa, że od 0 do 50 żadnych biegów po drodze. Tak, i co trzeba dodać do tej skrzyni, to to, że ona nie jest hydrauliczna całkowicie, tylko hydromechaniczna, więc zawsze jest ten udział części mechanicznej i hydraulicznej, choć w niektórych przypadkach mamy 100% przekładnię mechaniczną i to jest, myślę, na plus. Bo ja jednak jestem chyba tradycjonalistą i wolę ten power shift. Seria X7, X8 to ciągniki do ciężkich prac polowych i nie tylko. Również transportowych. I staraliśmy się takie wam w tym programie pokazać. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie o lajkowaniu, udostępnianiu tego filmu, zostawcie dzwonek, żeby was nie ominęły kolejne nasze filmy i udostępniajcie film waszym znajomym. I koniecznie komentujcie, czy wam się podobało. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.